Hej, gramy dalej w Agatha Christie The ABC Murders. No i teraz będziemy musieli zbadać tę mapę, która będzie kryła w sobie pewną zagadkę. Przyjrzyjmy się bliżej. Analiza. Na mapie widać, no jest to mapa świata, więc różne kontynenty mamy. No i tutaj jakieś prostokąty. 4 na górze i na dole 3 po bokach. Tutaj natomiast jest miejsce na jakiś mechanizm. Może umieśćmy tu sygnet. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Te symbole znalazły się na trofeach Franklina według Poirota, więc będziemy musieli się przyjrzeć tym trofeom. No i jakoś je dopasować, nie wiem, pewnie do kontynentów bądź do państw poszczególnych. Na razie więc zostawmy ten obraz. No i obejrzymy sobie właśnie poszczególne trofea. Co tutaj mamy? Mamy jakiegoś niedźwiedzia. I niedźwiedź ma tutaj symbol, widać, niedźwiedzich łap po prostu. July 1920. Alaska Peninsula. Alaska, może coś szeleścić, bo ja sobie zapisuję w specjalnym zeszycie. Alaska, niedźwiedź. Dobra. February 1922. South Africa. RPA. I tutaj dopasowujemy poszczególne zwierzęta bądź te symbole, tak będzie łatwiej, więc tutaj będą rogi w RPA. Jeszcze sprawdzę, bo być może będziemy musieli tutaj przeanalizować niektóre rzeczy. Franklin appears to be very active. Franklin był bardzo aktywny. Dlaczego? Karabin. Nie wiem, myśliwski chyba. Imponująca kolekcja oraz... Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. Człowiek aktywny, który czerpie z życia, chociaż takie trofea ze zwierząt myśliwskie to nie jest coś, co może wszystkim przypadnie do gustu, no bo wiadomo, jak to jest z myśliwymi. Nie wszyscy uważają to zajęcie za moralne. Nie mam takiego konkretnego zdania, no też raczej na pewno nie ciągnęłoby mnie do myśliwstwa. April 1925. Sumatra. Province, Sumatra. Tam na mapie nie było żadnych dat, dlatego zapisuję jedynie miejsca. Sumatra i lwie takie odciski. Lwie łapy, lwie pazury. O! Pazury lwa. Tak to sobie zapisałem właśnie. No i jeszcze przejdę się po tym pomieszczeniu, sprawdzę, czy może tutaj znajduje się jakieś trofeum, czy już nie. Wygląda na to, że jednak wszystko, co mieliśmy, co miałem zapisać, już zapisałem. Ale nie bez żadnego powodu wchodzę do tego pokoju. Zapomniałem, bo tak jak sobie przeglądałem poprzedni odcinek, to zauważyłem, że tutaj odkryłem tylko jedną... Unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. Tylko jedną z 2 rzeczy tutaj zauważyłem. Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. Lots of dust. The records from E to Z have not been touched for years. No names. Disappointing. No właśnie. I to jest już podpowiedź, że ktoś, kto tutaj zaglądał, mógł mieć coś wspólnego z morderstwami. Bo ja takie podejrzenie wysunąłem w poprzednim odcinku, wprawdzie.
Ale teraz to się potwierdza jeszcze bardziej, dlatego że pacjenci o nazwiskach na litery od A do D, ich kartoteki były sprawdzane niedawno, natomiast ci od E do Z, no ich nie były sprawdzane. Czyli ktoś grzebał w kartach pacjentów na nazwiska od A do D. Chociaż to też dziwne, że pan Carmichael Clark jako lekarz, który chyba w dalszym ciągu prowadził czyli pracował, nie zaglądał do kart pacjentów. No ale nieważne. W każdym razie nazwiska ofiar na razie są na litery A do C i być może litera D to też jest już w planach kolejne morderstwo osoby, która ma nazwisko na literę D i akurat dziwnym trafem karty pacjentów właśnie o nazwiskach rozpoczynających się na te litery były przeglądane. Nie jest to być może zbieg okoliczności. Dobrze, ale przejdźmy do mapy i do jej analizy. No i jeszcze raz musimy powtórzyć to samo. Nieważne jak bardzo zaawansowane prace poczyniliśmy nad rozszyfrowaniem jakiegoś mechanizmu, kiedy wychodzimy zupełnie z tej zagadki, kiedy zaczynamy robić co innego, wszystko co do tej pory tutaj zdziałaliśmy nam się resetuje. Niekoniecznie mi się to podoba. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Ale tak jest. Dobra. Australia, RPA, Alaska. Nie, Australia. Była Australia. Alaska. Dobra, rozpoczynamy od Alaski. Alaska, czyli niedźwiedź, więc co się przecina na niedźwiedziu? Dobra, tu są te łapy niedźwiedzie. Jako jeden z symboli. Zobaczymy, co jest na dole. Też powinien być symbol niedźwiedzia. No i w takim razie po prawej stronie od Alaski być może też będzie taki symbol. Tak. The Alaskan Kodiak Bear. Dobra. Co my jeszcze mamy? Mamy RPA. South Africa? Tak, RPA to będą rogi. The African kudu. Australia. Australia. Co ustawimy na Australii? Tu mamy 2 razy lwa. No właśnie, tu mamy Sumatrę. Bo szukałem Sumatry, miałem Australię. The Lion of Sumatra. I heard the sound of a mechanism. Strange way of protecting one's safe. Triangulating one's hunting sites on the map. Dobra. Mamy tutaj 4 cyfry ustawić i być może to są cyfry widoczne na A sygnecie. signet ring bearing the Clark's family's coat of arms. A number is written on it. 1587. Jeden, 5, 8 i jeszcze 7. These documents are very likely going to help me for the rest of the inquiry. A dozen gold sovereigns. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much. Hardly enough to justify your robbery.
A dozen gold Dobra. sovereigns. To już mamy, tylko czemu to pokazuje na środek? Kiedy kliknę... A, to pewnie cała górna półka tego dotyczy. Dobra. Charlotte Clark, Comside, Churston, Devon. To Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Chim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Comside, 1935, January 1st. I wish you with all my heart a happy year 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child, sailing to distant countries and bringing back to us trunks full of wonder. At home, everything annoys me, starting with this young Thory Sir Carmichael is so fond of. I have nobody to share my feelings with, so I write to you. How can I tell you what happens to me? The simplest way the better. I am doomed. I still have 1 year to live, no more. How do I know? I opened the secret drawer of Carmichael and read a letter not addressed to me. In this letter, Dr. Logan tells my husband in the most direct way the truth he conceals from me. So, I know. But my husband doesn't know I know. Please don't tell him. And if he shares the truth with you, act as you were surprised. Carl will probably speak in his usual convoluted way, but I wanted to be the first to announce it to you. It does matter to me that you are aware of what happens in Comside. Warm regards, Charlotte. Smutne słowa pani Clark, która zdawała sobie sprawę, że nie zostało jej już zbyt wiele czasu na tym świecie. Sir Carmichael Clark, Comside, Churston, Devon, to Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Comside, 1935, January the 12th. Dear Franklin, first, I wish you a good start to a successful new year. I have received your letter dated December 10th. Thanks for defending my interest against Wang, this robber. Things could have got pretty bad if you weren't a real cold-blooded guy. I envy you for that. Things go on here much as usual. Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more. You may remember Thory Gray. She is a dear girl and a greater comfort to me that I can tell you. I should not have known what to do through this bad time but for her. She has an exquisite taste and shares my passion for Chinese art. No daughter could be a closer or more sympathetic companion. Life has been difficult, but I am glad to feel that here she has a home and true affection. You wrote me you want to stay in China for 1 more year or even longer. I don't object. The longer you stay, the more opportunities you will have to increase our collection. Nonetheless, you should know that we miss you here, and that Charlotte will be gone by the time you come back. I am, dear Franklin, your truly affectionate brother. A jednak Charlotte jeszcze nie odeszła. Franklin wrócił, a Charlotte wciąż żyje. No, tymczasem można z tego listu sobie jakieś wnioski wyciągnąć na temat tego, jak traktował Carmichael Thory Gray. Wydaje się, że traktował ją jak swoją córkę. Eton College School Year 1912-1913. Franklin Clark. School report for Franklin Clark. According to his teachers, Franklin was a good student, but lacked discipline. Myślę, że to, że miał w czasach szkolnych problemy z dyscypliną, to akurat niewiele nam powie o jego współczesnym, powiedzmy ja. Bo wielu w czasach szkolnych ma problemy z dyscypliną i później wyrastają na porządnych ludzi, wielu nie ma problemu z dyscypliną i gorzej im się wiedzie. Dobra, no to co właściwie teraz możemy jeszcze zrobić? Teraz możemy chyba już wyjść na zewnątrz. Where is the horrible smell of carrion coming from? Smród padliny. Oby to nie ludzkie zwłoki. Oczywiście
To kryminał, więc można spodziewać się różnych rzeczy. Aczkolwiek myślę, że to by nie pasowało do fabuły. Nie jest aż tak mroczna. Brown pellets. Revolting. Tut. The gardener does not follow the alignment. A, czyli już punkt od Poirota. There, that's better. It is symmetrical. Tak, Poirot musiał ustawić to tak, żeby wszystko było symetrycznie, idealnie i żeby nie można było niczego zarzucić ustawieniu. There, that's better. It is symmetrical. No proszę. Musieliśmy wysłuchać tego samego tekstu 2 razy, żeby znaleźć wszystko, co było do znalezienia tutaj. Nie powinno tak być. Tutaj ja odbieram punkt autorom. This wisteria is in full bloom. Glicynia. Ja nie znam takiej rośliny. Nie, ale ładna jest. Tutaj też są ptaki. This wisteria is in full bloom. No i przejdźmy teraz tutaj. Co tu się znajduje na rogu? It was probably the gardener who lit this fire. Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. This subject would probably be useful to me. Czyżby fragment jakiegoś Let us now try and get how brain listu cells bądź work. dokumentu? Skoro mamy fragmenty listu bądź dokumentu, to pewnie będziemy musieli je złożyć w całość. Dlaczego Tora zostawiła swoje rzeczy osobiste w campsite? Zostawiła podarunki od Sir Carmichaela. Jest ekspertką, to nie jest istotne. Zostawiła list. Ale dlaczego? Dlaczego? Aby została. Brakuje sztyletu. Everything that Thory has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Można to, Let us now try and get how brain można cells to to work. dwojako interpretować. Że zostawiła, bo miała coś do ukrycia, dlatego zostawiła te rzeczy, żeby nie wzbudzać żadnych podejrzeń, albo po prostu miała dość tych napiętych stosunków z Lady Clark i nie chciała ich pogarszać. Czy Tora jest trucicielką? Na miejscu zbrodni leżał otruty szczur, czyli jest trucicielką, to już pewne, skoro zamawiała arszenik i leży otruty szczur. Tym niemniej jest trucicielką szczurów. Zamówiła trutkę na szczury, właśnie. To, co powiedziałem. Thory had no reason to kill someone who only had few months left to live. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the path, not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. No dobra. No to teraz Poirot przyspiesza kroku i wracamy do chałupy, do posiadłości. No a później zadzwonimy do Hastingsa, zostawimy kluczyk. No i wrócimy do domu swojego. Czy wróci do swojego domu Poirot. Dobra, to najpierw może zostawmy klucz. Tu było miejsce na właśnie ten klucz. Perfect. Nothing else is keeping me here. Wygląda na to, że znajdował się tutaj cały czas, nawet kiedy mieliśmy go w ekwipunku, bo
Tylko otworzyliśmy tę klapkę i on tam był. Będą punkty jego, czy nie? No, tym razem nie. Widać, że każde lustro wymaga tylko jednokrotnego przejrzenia się w nim. Hello, Hastings? I have finished in Churston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burnt document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Mamy porozmawiać teraz z Donaldem. No właśnie, ale nastał nowy dzień. Nowa, kolejna wizyta w swoim mieszkaniu, więc trzeba doprowadzić swój wygląd do porządku. Hastings, it would appear that you are getting slightly thin on top. Really? I hadn't noticed. Znów lekka złośliwość. This man is tired. Podkrążone oczy. Pomięte ubranie. Donald is short of sleep, and it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. Jeśli był zakochany rzeczywiście w Betty, no to trudno mu się dziwić. Cała sprawa go na pewno przytłoczyła. Jeśli ma się taką depresję reaktywną, czy nie wiem jak to się dokładnie nazywa, to musi trochę minąć czasu, zanim człowiek dojdzie do siebie i zanim zacznie się przejmować czymś więcej niż własnymi myślami. Także trudno się też do końca dziwić. Przecież minęło jeszcze stosunkowo niewiele czasu od tego drugiego morderstwa. Mr. Poirot, I don't know why I'm here. Zapewnimy go, że zostanie wysłuchany. You wanted to talk, and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Have a drink, and tell me about this dream. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat, and I squeeze, and squeeze until she's dead. Her head falls back, and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let us now try and get our brain cells to work. Istotnie w książce też Donald miał taki sen, więc tutaj autorzy nie stworzyli niczego nowego. W jaki sposób należy zinterpretować, czy interpretować sen Donalda, czyli bawimy się w psychoanalizę? Oba morderstwa zostały zaplanowane i popełnione przez tego samego mordercę. No i co to ma do rzeczy? Nic. Donald był bardzo zakochany w Betty. Donald nie zabija Megan w swoim śnie.
Donald jest zmęczony. Donald ma wyrzuty sumienia z powodu zamordowania Betty. I Meghan naprawdę podoba się Donaldowi. Nie zabija Meghan. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Meghan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Meghan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Grey to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Przypomnijmy jej, że nikogo nie widziała w dniu popełnienia morderstwa. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size, glasses, dark suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident, but he wasn't. Zapytamy, czy zrezygnowała z własnej woli, z wyjazdu z Charleston. You did not leave Churston willingly, I believe. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin could not go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. I co? Zapytamy, czy... Albo powiemy, że ryzyko dotyczy jej rzeczy osobistych? Nie, bo nie zabrała właściwie, nie zostawiła tam rzeczy osobistych. Zapytamy, czy ma zamiar zabrać te rzeczy. Are you planning on going back to collect them? No. I prefer not to carry the weight of the past. Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain cells to work. W tym odcinku, na tym etapie gry jest już bardzo dużo łączenia faktów, ale jeszcze chciałem powiedzieć o tej rozmowie z Thorą Grey,
Rzeczywiście padło takie pytanie w książce, aczkolwiek chyba w nieco innych okolicznościach. Istotne jest jednak to, że po odpowiedzi Thory, podobnej jak tutaj padła, Poirot zadał dodatkowe pytanie, powiedział, że nie odpowiedziała na jego pytanie i żeby się określiła, czy tak, czy nie. I ona wtedy powiedziała zdecydowane nie, czyli że nie poślubiłaby Carmichaela. Ale zobaczymy, jaki tutaj będzie wniosek Poirota. Thora Grey została, aby załatwić sprawy Carmichaela. Nie. Był dla Thory bliską osobą, niech będzie. Podarował Thorze broszkę, czyli było w tym coś więcej niż zwykła relacja pomiędzy, powiedzmy, sekretarką a szefem. Thora lubi Franklina. To nie ma nic do rzeczy. Odpowiedzi są wymijające, tak. Thora jest uwodzicielką. Według Carmichaela Thora była czarująca. You must know how to read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he's lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she's calculating. Just look how she avoided it when I asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our brain cells to work. Znów będziemy łączyć fakty. Jeszcze chciałem dodać, że tutaj odnoszę takie wrażenie, że wzajemne stosunki Poirota i Hastingsa są nieco inne niż w książkach Christie. Otóż tutaj trochę więcej jednak Poirot wyjaśnia na bieżąco Hastingsowi, natomiast w książkach on zawsze jednak woli zostawić na sam koniec wyjaśnienia, przynajmniej takie istotne, dlatego jest większe zaskoczenie na samym końcu książki, niż to ma miejsce w grze, bo jednak tutaj już po kolei naprowadza nas na pewne tropy i gracz sam odkrywa tę historię, czy jej rozwiązanie trochę szybciej. No ale czy istnieje wspólny mianownik dla morderstw? Postarajmy się teraz odpowiedzieć na to pytanie. Czy znaleźć odpowiedź? Rzeczy osobiste. Pani Asher, pudełko z pończochami i zeszyt rozliczeniowy. Pończochy nas interesują. W dniu popełnienia morderstwa Thora Grey zobaczyła komi Voyagera zbliżającego się do domu. No i chciał jej pewnie sprzedać pończochy. Matka Bexhill, matka Betty, mieszkającej w Bexhill, jest rozżalona, że jej córka nigdy nie założyła podarunku od niej pończoch w pudełku. It's perfectly clear, Hastings, perfectly clear. Indeed, a stocking seller visited Andover, Bexhill and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest to Job. No to zadzwońmy do niego w takim razie. Skoro ma to go zainteresować. Chief Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes. Contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them.
Can you get the post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Très bien. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable. Czuję coś do Thory Grey być może i jest zły, że Poirot ją tak oskarża i tak źle traktuje. Poor Mr. Poirot. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try again. We've a long way to go still. Typery? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September 11th. So long. ABC. I should compare this letter with the one on my desk which I received earlier to see if it does indeed come from the same person. Ja zdążyłem w 10 sekund zauważyć, że wszystkie te 3 defekty, które mamy porównać z poprzednimi listami, są i tutaj. Także no, nauczyłem się tego wszystkiego na pamięć. Już po 2 podejściach nie wiem po co po raz kolejny to samo sprawdzać, skoro wiadomo jakie będą wnioski. No dobrze. Jak trzeba, to trzeba. Let us examine this more closely. No i mogliby trochę zróżnicować w zależności od konkretnych już podejść do rozwiązywania tej samej łamigłówki. Mogliby twórcy trochę jednak te wypowiedzi Poirota zróżnicować. Certain characters in the 2 letters may have similar defects. Yes, this I is weird. Powiedziałbym, że to... Right. Let us compare this with the other letter. że cały czas robimy to samo. To źle świadczy o inteligencji Poirota, ale nie mógłbym go tak przecież obrazić jednak. Po prostu ta jego mania porządku sprawia, że musi za każdym razem robić to samo chyba. Yes, the I characters in the 2 letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Yes, the A appears to be quite unusual. No proszę, cóż za równie niezwykłe odkrycie. Right. Let us compare this with the... Już chyba będę przerywał tego komentarze. That's right. The A characters in the 2 letters do indeed have the same defects. I have to find some... Tak, trzeba znaleźć jeszcze jeden element łączący oba listy, czyli to W źle odbite. The W is not printed properly. Right. Let us compare this with the other letter. Of course, the W characters in the 2 letters do indeed have the same defects. Oczywiście, że tak. My theory was right. These 2 letters were written with the same typewriter. No proszę, niezwykłe odkrycie Poirota. Hastings, he strikes tomorrow. Chief Inspector Japp? He's on another line. Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Bien, now I'm going to see what I can find from these burnt documents. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes, yes. Wracam po cięciu, miałem telefon. No i teraz zdaje się, że będziemy musieli połączyć te fragmenty listu, dokumentu, cokolwiek to jest, w jedną całość. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym panu Aleksandrze Bonaparte Cast. O panu o tym nazwisku, który wszystko na to wskazuje, jest mordercą, chociaż pewności nie mamy, bo śledztwo tutaj ze strony Poirota dalej trwa. Otóż w książce inaczej to było pokazane, ten jego wypad do Doncaster. Rzeczywiście nie powiedział prawdy. Zdaje się, że rzeczywiście powiedział, że
wybiera się do Cheltenham. Nie jestem w 100% pewny, czy akurat do tej miejscowości. W każdym razie tam powiedział to chyba i tej gospodyni, i córce gospodyni. A chłopak, czy przyjaciel córki gospodyni z kolei zauważył, jak wsiada na dworcu do pociągu Cast i upadł mu bilet. I właśnie ten chłopak córki gospodyni podniósł bilet i zauważył, że jest on do Doncaster właśnie. Poza tym było to na dworcu, na którym nie odchodzą pociągi do Cheltenham. Także tutaj wszystko zaczęło być podejrzane. Zaczął on być podejrzany. No i po raz kolejny jest to istotna różnica między książką a grą. W grze jest mniej bohaterów takich drugoplanowych. To wszystko jest, to śledztwo jest takie, nie wiem czy to dobre słowo, ale uboższe, jeśli chodzi o bohaterów. No i generalnie mniej rozbudowane. Nie ma tego tła. Tutaj jednak ten wątek główny dominuje, mniej jest wątków pobocznych i są one nieciekawie przedstawione. Przynajmniej w porównaniu z książką. Dobra, to tyle. W kolejnym odcinku zabierzemy się za składanie tego listu z małych kawałeczków. No a na teraz to już wszystko. Do usłyszenia. Pa, pa.